10 najpotężniejszych broni na świecie. Miejsce 10. Punt gun. Punt gun to ogromna strzelba o bardzo dużym kalibrze, znacznie większym niż w standardowej broni myśliwskiej. Broń ta była używana głównie w XIX wieku oraz na początku XX wieku, szczególnie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Lufa punt guna mogła mieć nawet ponad 2 metry długości i ważyć kilkadziesiąt kilogramów. Największe egzemplarze mogły mieć lufę o długości nawet 5 metrów i pokaźnej wadze sięgającej nawet 100 kilogramów. Punt gun montowano na małych, płaskodennych łodziach zwanych puntami, ponieważ jej masa i odrzut uniemożliwiały strzelanie z ramienia. Strzelał on dużą ilością śrutu, co pozwalało jednym strzałem zabić lub ranić dziesiątki ptaków wodnych naraz. Broń była wykorzystywana głównie do komercyjnych polowań na kaczki i gęsi, których mięso sprzedawano na rynkach. Skuteczność punt gunów doprowadziła do drastycznego zmniejszenia populacji ptactwa wodnego w wielu regionach. Skuteczność takiej broni przechodzi wyobrażenia. Jeden strzał zabijał kilkadziesiąt ptaków, a znany i potwierdzony, raczej makabryczny z dzisiejszego punktu widzenia rekord, wynosi aż 90 za jednym razem. W odpowiedzi na te szkody wprowadzono przepisy prawne, zakazujące lub mocno ograniczające ich użycie. Obecnie punt guny są nielegalne do polowań i występują głównie w muzeach lub prywatnych kolekcjach. Punt gun jest dziś symbolem niekontrolowanego łowiectwa sprzed epoki. Miejsce 9. Atchison AA-12. Atchison AA-12 to automatyczna strzelba zaprojektowana w latach 70. XX wieku przez amerykańskiego konstruktora Maxwella G. Atchisona. Jednak wersja znana dziś jako Auto Assault 12 AA-12 została finalnie wprowadzona dopiero w 2005 roku. Nazwa broni oznacza Auto Assault 12, co wskazuje, że została stworzona z myślą o działaniach bojowych i taktycznych. AA-12 została zaprojektowana głównie dla wojska i służb porządkowych, a nie dla rynku cywilnego. Atchison AA-12 ma 1040 mm długości całkowitej, lufę o długości 457 mm i waży 5,2 kg bez magazynka z amunicją. Strzelba wykorzystuje amunicję 12×70 mm, w tym różne typy nabojów, takie jak śrutowe, a także może strzelać flarami oraz specjalnymi pociskami odłamkowymi. Zasilanie odbywa się z jednorzędowego magazynka pudełkowego o pojemności 8 naboi bądź magazynka bębnowego na 20 naboi. Broń strzela ogniem ciągłym z szybkostrzelnością 300 strzałów na minutę. Konstrukcja AA-12 pozwala na prowadzenie ognia automatycznego przy zachowaniu stosunkowo dobrej kontroli nad bronią. Jedną z jej najważniejszych cech jest wyjątkowo niski odrzut, osiągnięty dzięki specjalnemu systemowi działania mechanizmu. Prototypy i modele testowe były prezentowane wojsku USA, m.in. Korpusowi Piechoty Morskiej, w 2004 roku. Pomimo zaawansowanej konstrukcji, broń nie została przyjęta przez armię. AA-12 zyskała dużą popularność w filmach, grach wideo i mediach, gdzie często przedstawiana jest jako bardzo potężna broń. Obecnie Atchison AA-12 jest uznawana za interesujący przykład eksperymentalnej broni strzeleckiej z końca XX wieku. Miejsce 8. Triple Action Thunder. Triple Action Thunder to nietypowy breech loading, czyli ładowany od tyłu pistolet, zaprojektowany do oddawania pojedynczych strzałów. Thunder został opracowany przez firmę Triple Action LLC ze Stanów Zjednoczonych z siedzibą w Logan, Utah. Po raz pierwszy został zaprezentowany publicznie jako prototyp na targach SHOT Show w 2004 roku.
Thunder ma długość 430 mm i waży 5,5 kg bez amunicji, co czyni go bardzo dużym i ciężkim pistoletem. Lufa tej broni mierzy 335 mm, co jest nietypowe jak na ręczną broń strzelecką. Broń ta została skonstruowana tak, aby strzelać potężnymi nabojami 50 BMG, typowo używanymi w ciężkich karabinach, a nie w pistolecie. Aby przeciwdziałać ogromnemu odrzutowi przy strzale z naboju 0,50 BMG, prototyp wyposażono w hamulec wylotowy oraz hydrauliczny system redukcji odrzutu z azotem. Thunder jest konstrukcją jednorundową, single shot, to znaczy mógł oddać tylko jeden strzał, bez ponownego przeładowania. Prototyp nigdy nie wszedł do masowej produkcji, ponieważ producent nie znalazł partnera licencjobiorcy dla projektu. Chociaż nigdy nie trafił do produkcji seryjnej, stał się obiektem zainteresowania miłośników broni i pojawił się w różnych źródłach internetowych oraz dyskusjach o unikalnych konstrukcjach strzeleckich. Miejsce 7. Pfeiffer Zeliska 600 Nitro Express. Pfeiffer Zeliska 600 Nitro Express to jeden z najmocniejszych seryjnie produkowanych rewolwerów na świecie. Został zaprojektowany przez austriacką firmę Pfeiffer Waffen pod koniec XX wieku, a jego produkcja rozpoczęła się w 2001 roku. Broń ma ogromne rozmiary i masę, znacznie przewyższające typowe rewolwery. Pfeiffer Zeliska 600 Nitro Express ma 550 mm długości całkowitej, lufę o długości 335 mm i waży 6 kg. Rewolwer strzela potężną amunicją 600 Nitro Express, pierwotnie stworzoną do polowań na największą afrykańską zwierzynę. Broń posiada bęben na 5 naboi. Ze względu na ekstremalny odrzut, Pfeiffer Zeliska 600 wymaga bardzo dużej siły i doświadczenia od strzelca. Konstrukcja rewolweru została wzmocniona specjalnymi stopami stali, aby wytrzymać ogromne ciśnienie naboju. Broń ta jest produkowana w bardzo ograniczonych ilościach i często wykonywana na indywidualne zamówienie. Pfeiffer Zeliska 600 jest traktowany bardziej jako broń kolekcjonerska niż praktyczna. Rewolwer ten stał się sławny dzięki filmom i nagraniom pokazującym jego potężny odrzut. Uznawany jest za symbol ekstremum w świecie broni krótkiej. Miejsce 6. MGM 600 Hand Cannon. MGM 600 Hand Cannon to ekstremalnie potężna broń krótka, zaprojektowana do strzelania nabojem 600 Nitro Express. Została wykonana przez amerykańską firmę Magnum Gun Manufacturing, MGM, jako projekt pokazowy i kolekcjonerski. Pierwszy egzemplarz powstał w 2014 roku. Pistolety są wykonane na specjalne zamówienie. MGM 600 Hand Cannon jest znacznie większy i cięższy niż standardowe pistolety czy rewolwery. MGM wykonało dla zamawiającego co najmniej dwie pary luf, krótszą 10-calową 254 mm oraz dłuższą 16,5-calową 419 mm. Waga w zależności od długości lufy wynosi od 3,5 do 5 kg. Nabój 600 Nitro Express pochodzi z początku XX wieku i był przeznaczony do polowań na największą zwierzynę Afryki. Odrzut generowany przy strzale jest ekstremalnie silny i wymaga dużej siły fizycznej oraz doświadczenia strzelca. Ze względu na ogromne rozmiary naboju broń ma konstrukcję jednostrzałową, ładowaną ręcznie. Konstrukcja broni wykonana jest z bardzo wytrzymałych stopów stali, aby wytrzymać ogromne ciśnienia gazów prochowych. Broń nie została zaprojektowana do praktycznego użytku bojowego ani myśliwskiego. MGM 600 Hand Cannon powstał w bardzo ograniczonej liczbie egzemplarzy i jest traktowany jako unikat i broń kolekcjonerska. Jest on uznawany za jedną z najbardziej ekstremalnych konstrukcji broni krótkiej w historii.
Miejsce 5. Karabin maszynowy Colt. Colt to rosyjski ciężki karabin maszynowy, opracowany pod koniec lat 90. XX wieku w zakładach imienia W.A. Diegtiariowa. Został zaprojektowany jako nowocześniejszy następca radzieckiego karabinu maszynowego NSV i wszedł do służby w 1998 roku. Długość całkowita wynosi 1625 mm, wersja 6P49 lub 1980 mm, większe warianty z kolbą, długość lufy 1070 mm, a masa samego karabinu 25 kg, wersja 6P50. Broń wykorzystuje amunicję 12,7 na 108 mm, która zapewnia dużą siłę ognia i wysoką przebijalność. Jedną z głównych zalet Corda jest poprawiona celność w porównaniu do poprzednich konstrukcji tej klasy. Karabin działa na zasadzie odprowadzania gazów prochowych i strzela z zamka ryglowanego obrotowo. Colt może prowadzić ogień zarówno z ciężkiej podstawy piechoty, jak i z montażu na pojazdach bojowych. Zasilany jest z metalowej taśmy amunicyjnej, zwykle mieszczącej 50 naboi. Colt jest stosunkowo lżejszy od wielu innych karabinów maszynowych kalibru 12,7 mm, co ułatwia jego transport i obsługę. Broń przeznaczona jest do zwalczania piechoty, lekko opancerzonych pojazdów oraz nisko lecących celów powietrznych. Obecnie znajduje się na wyposażeniu rosyjskich sił zbrojnych i jest używany w różnych konfliktach zbrojnych. Colt uznawany jest za nowoczesny i skuteczny przykład współczesnego ciężkiego karabinu maszynowego. Miejsce 4. Karabin maszynowy KPV. KPV, karabin wielkokalibrowy Władimirowa, to radziecki ciężki karabin maszynowy opracowany pod koniec lat 40. XX wieku. Jego konstruktorem był Siergiej Gawriłowicz Władimirow, znany także z wcześniejszych projektów broni lotniczej. Broń została oficjalnie przyjęta do uzbrojenia armii radzieckiej w 1949 roku. Karabin maszynowy KPV ma 1980 mm długości całkowitej i 1346 mm długości lufy, przy masie własnej 49 kg, nie licząc montażu czy podstawy. KPV wykorzystuje bardzo silną amunicję 14,5 na 114 mm, zaprojektowaną jako amunicja karabinów przeciwpancernych, zdolną do przebijania lekkiego pancerza. Dzięki tej amunicji karabin mógł skutecznie zwalczać pojazdy opancerzone, umocnienia oraz nisko lecące cele powietrzne. Karabin działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy i jest zasilany z metalowej taśmy amunicyjnej na 50 naboi, którą można łączyć w dłuższe odcinki. Ze względu na duży ciężar i silny odrzut KPV rzadko był używany jako broń piechoty. Najczęściej montowano go na pojazdach wojskowych, okrętach oraz stanowiskach przeciwlotniczych. Na bazie KPV powstały popularne zestawy przeciwlotnicze ZPU-1, ZPU-2 i ZPU-4. W latach 50. skonstruowano wersję czołgową karabinu maszynowego KPV nazwaną KPV-T, w którą uzbrajano kolejne typy radzieckich transporterów rozpoznawczych, czołgów ciężkich. Do dziś KPV pozostaje w użyciu w wielu krajach i jest uznawany za jeden z najpotężniejszych klasycznych karabinów maszynowych. Miejsce 3. Anzio 20 mm. Anzio 20 mm to ekstremalnie wielkokalibrowy karabin przeciwpancerny AMR produkowany przez amerykańską firmę Anzio Iron Works. Broń została zaprojektowana jako karabin cywilny, przeznaczony głównie do strzelań specjalistycznych i testów balistycznych. Produkowany jest od 2006 roku do dziś.
Jego długość całkowita to 2500 mm, długość lufy wynosi 1250 mm, a masa broni zależnie od konfiguracji i montażu mieści się w przedziale od 27 do 59 kg. Karabin ma znaczne wymiary i masę, dlatego strzela się z niego wyłącznie z dwójnogu lub specjalnej podpory. Karabin wykorzystuje bardzo silną amunicję 20 na 102 mm Vulcan lub 20 na 110 mm Hispano, znaną wcześniej z działek lotniczych. Z powodu ogromnej energii naboju, broń wyposażona jest w masywny hamulec wylotowy, który znacząco redukuje odrzut. Anzio 20 mm występuje najczęściej w wersji jednostrzałowej lub powtarzalnej Bolt Action z małym magazynkiem trójnabojowym. Jego maksymalny zasięg strzału wynosi 4572 metry, 5000 yardów, co czyni go zdolnym do oddawania celnych strzałów na odległości kilku kilometrów w odpowiednich warunkach. Konstrukcja karabinu jest bardzo solidna i ciężka, wykonana z wytrzymałych stopów stali. Broń ta nie jest przeznaczona do zastosowań wojskowych ani myśliwskich, choć jego amunicja jest zdolna do niszczenia sprzętu wojskowego, konstrukcji i innych celów opancerzonych. Anzio 20 mm jest jedną z najmocniejszych broni palnych dostępnych na rynku cywilnym w USA. Ze względu na koszt karabinu i amunicji jest używana przez bardzo wąskie grono pasjonatów broni wielkokalibrowej. Anzio 20 mm uchodzi za jedną z najpotężniejszych broni palnych dostępnych legalnie dla cywilów. Miejsce drugie. 950 JDJ Fat Mac. 950 JDJ Fat Mac to ekstremalnie wielkokalibrowy karabin, zaprojektowany w Stanach Zjednoczonych jako projekt pokazowy i techniczny. Został opracowany przez J.D. Jonesa z firmy SSK Industries, znanej z nietypowych konstrukcji broni. Pierwszy egzemplarz został wyprodukowany w 2006 roku. Karabin ma 1600 mm długości całkowitej, lufę o długości 910 mm i waży około 23 kg, co pomaga pochłaniać ogromny odrzut. Broń ma konstrukcję jednostrzałową, ponieważ rozmiar naboju uniemożliwia zastosowanie magazynka. Strzela specjalnie zaprojektowaną amunicją 950 JDJ, która należy do największych nabojów używanych w broni strzeleckiej. Powstał na bazie łuski od naboju 20 mm, którą odpowiednio skrócono i przystosowano. Średnica pocisku wynosi około 24,1 mm, co czyni go znacznie większym od 50 BMG. Masa samego pocisku może przekraczać 230 gramów. Nabój dzięki swojej ogromnej energii może niszczyć bardzo twarde cele nieożywione, takie jak grube bloki betonu, stalowe płyty, silniki pojazdów, elementy maszyn przemysłowych. Fat Mac wyposażony jest w bardzo duży hamulec wylotowy, który znacząco zmniejsza siłę cofania przy strzale. Karabin nie był projektowany do zastosowań wojskowych ani bojowych, służy głównie do demonstracji możliwości inżynieryjnych oraz ekstremalnych testów balistycznych. Powstała bardzo ograniczona liczba egzemplarzy, co czyni go bronią kolekcjonerską. Wyprodukowano tylko 3 egzemplarze tej broni i od tego czasu jego konstrukcja nie jest już kontynuowana. 950 JDJ Fat Mac jest często wymieniany jako jedna z najpotężniejszych broni strzeleckich, jakie kiedykolwiek zbudowano. Miejsce pierwsze. M134 Minigun. M134 Minigun to amerykański sześciolufowy karabin maszynowy typu Gatling, napędzany silnikiem elektrycznym. Został opracowany w latach 60. XX wieku przez firmę General Electric na potrzeby armii USA.
M134. Minigun wszedł do służby w Armii Stanów Zjednoczonych w 1963 roku, początkowo jako uzbrojenie śmigłowców podczas wojny w Wietnamie. Karabin ma 801 mm długości całkowitej i zespół luf o długości 559 mm. Standardowy zestaw karabinu maszynowego M134 Minigun waży 39 kg. Sam karabin waży około 15 kg. Lekkie wersje M134 DT z komponentami tytanowymi ważą 19 kg. Broń strzela standardową amunicją 7,62 na 51 mm NATO. Zasilany jest taśmą amunicyjną podawaną z zewnętrznego zasobnika o pojemności nawet 4000 naboi. Obracający się zestaw luf pozwala na bardzo szybkie oddawanie strzałów bez przegrzewania pojedynczej lufy. Szybkostrzelność M134 jest regulowana i zazwyczaj wynosi od 2000 do 6000 strzałów na minutę. M134 służy przede wszystkim do prowadzenia ognia zaporowego i osłony wojsk. Minigun wymaga zewnętrznego źródła zasilania, dlatego nie jest używany jako broń ręczna. Najczęściej montuje się go na śmigłowcach, pojazdach opancerzonych, łodziach i stanowiskach stałych. Dzięki swojej charakterystycznej konstrukcji i ogromnej sile ognia minigun stał się ikoną współczesnej broni maszynowej. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.